Siemano, witam wszystkich. Pogoda ładna, słoneczko, zimno. Zimno, jakieś +4, ale słoneczko świeci, także jest super. Słuchajcie, dzisiaj temat będzie tak w miniaturce, naga prawda o pompach ciepła. Bo będę rozbierał obudowy jednej i drugiej pompy ciepła. I tak, może dla tych, co nie wiedzą, nie są w temacie na bieżąco z kanałem, słuchajcie. Już się obracamy. I tak, słuchajcie, tutaj mamy dwie jednostki. Pompy ciepła. To jest pompa ciepła przerobiona z klimatyzatora Griamber Prestige typu split, czyli strona gazowa cała, że tak powiem, jest na zewnątrz, strona wodna, bo gaz idzie do środka, do wymiennika i tam jest strona wodna, jest w środku. A tutaj mamy pompę ciepła Maxa i to jest monoblok, czyli tutaj mamy wszystko w jednym i podłączamy się już tylko stroną wodną. Także takie, jak to mówią, w zimie zamarznie. Powiem wam, dzisiaj taki odcinek będzie, bo ja też miałem takie obawy i to długo, że zapewniają mnie, że ona w zimie nie zamarznie, nawet jak prądu braknie. Znaczy ogólnie zamarznie, ale za bardzo się nie powinna uszkodzić. Z tego, co Maxa mi mówiła, znaczy Maxa, no. Dostałem informację właśnie od nich, to mieli przypadek jedyny, jak ktoś wyłączył po prostu pompę ciepła, pojechał sobie gdzieś na zimę i pompka obiegowa zamarzła, a nie wymiennik, także to jest bardzo dla mnie ciekawe. No ale standardowo nawet chyba każdy producent zaleca sobie albo zrobić bypass, albo, czyli taką pompkę obiegową dodatkowo, jak brakło prądu na jakimś UPS-iku, albo zalać jakimś procentem glikolu i wtedy nawet do -5 jak się zaleje glikolu, będzie -15, tam zrobi tam taką kaszę, galaretę, a nic nie wysadzi. Także to monobloków montowane jest tysiące, i nie setki tysięcy i to wszystko działa. W ekstremalnych przypadkach się psuje i split, i monoblok, także tutaj jest norma. Dobra, słuchajcie, biorę się za wkrętarkę, pomocnika, czyli kudłaty pomocnik, ale taki, na muchę poluje. Taki inny kudłaty. Biorę się za wkrętarkę, rozkręcam i tutaj z ciekawości zobaczę, co się po 3 latach w ogóle tam w środku zagnieździło, czy nie zagnieździło, czy w ogóle. A tutaj z ciekawości zobaczę, co w ogóle tutaj jest, bo powiem wam, dużo fajnych rzeczy jest i też mam takie porównanie, właśnie wysłałem do Maxy zapytanie o sprężarkę, wymiennik i takie tam rzeczy, także to wszystko na kartce będziemy na bieżąco czytać, dostałem informację, także bardzo fajnie to wygląda. Dobra, rozkręcam się i lecimy z tematem. No i dobra, rozebrane, także lecimy po kolei. Listę mam, także będziemy, właśnie lista mi ucieka cały czas, ale to nieważne. Będziemy lecieć po kolei po liście. Tu trochę słońce świeci, ale widzę, dobra. Tak, wymiennik, jaki jest ten zewnętrzny, czyli Griamber Prestige ma 3-rzędowy wymiennik, Maxa ma 2-rzędowy wymiennik, także sprawdźmy temat. Wymiennik to jest ta część, tutaj zobaczcie. Tu są, ja widziałem pompę ciepła, które miały tylko jeden, także to nie miało prawa działać i nie działało. Tu jest 3 rzędy wymiennika i to pełne, tam i z powrotem, tam i z powrotem i z powrotem, że tak powiem, zrobione. Tutaj też do końca półpychali, zobaczyli tu pająki sobie mieszkają. Chodziło elegancko, także. A Maxa ma niecałe 2 rzędy. Tu jest jeden rząd, tam jest drugi rząd. Tylko tak, tutaj pompy ciepła przeważnie mam, tego nie widać, musiałbym grzebień mieć, dopiero zamówiłem sobie grzebień. Pompy ciepła mają szerszej lamele jak klimatyzatory. Klimatyzatory mają węziej lamele. I tu jest właśnie, tu się pojawi pierwszy temat, no bo już w wcześniejszych filmach jest dużo pisane, że jednak ta 6 kW pompa ciepła nie da rady przeróbce z klimatyzatora 7 kW, przez to, że to jest większy wymiennik i to jest w ogóle najmocniejsza pompa ciepła w stajni, najmocniejszy klimatyzator w stajni Gri na tamten czas. Ale pierwsza podstawa to jest tak, klimatyzator jest stworzony do chłodzenia, a pompa ciepła do grzania, także klima gorzej grzeje, a pompa ciepła gorzej chłodzi.
I tu już zaczyna się na przykład 5% w jedną, w drugą, już się zrobi te 10% do wyrównania, że tak powiem, szans. Mimo że tego, że tu jest trzyrzędowy wymiennik, ale on ma węższe lamele, szybciej się, słuchajcie, zaladza. Ten ma rzadsze lamele, wolniej się będzie zaladzał. Także też już plus minus nam wchodzi. Dobra, lecimy następne, co mamy? Następne mamy, co to mamy? Następne sprężarka. I tak, tutaj jest źle napisali, bo w gry jest dwustopniowa sprężarka, czyli pierwszy stopień to jest jakaś praca, a drugi to jest dotrysk par. Proszę sobie poczytać, co to jest dotrysk par na internetach ogólnie, bo ja nie jestem aż tak zaawansowanym gazownikiem. A w Maxie jest dwurotorowa sprężarka, dodatkowo DC i sprężarka jest Mitsubishi, także z tego co ja się dowiedziałem, tu jest pancerna sprężarka. No, wszystko jest do zajechania, ale ta jest pancerna, wierzcie mi, i modulacja, wszystko elegancko. Oczywiście jedna i druga moduluje. Ta lepiej moduluje, sprężarki DC lepiej modulują jak AC. I dalej niech się ktoś wypowie w komentarzach, bo nie jestem specjalistą. I dobra, że sprężareczka, najpierw w gry tu jest taka fest sprężara, jak widzicie. I jak coś jest dwustopniowe, to ma tylko jedną rurkę z boku. Widzicie, tu jest ten zbiornik i dodatkowy. Ja się na tym nie znam, także nie będę wam bajek tutaj opowiadał. A w Maxie też nie jest jakaś ta sprężarka malutka. Też jest kawałek sprężarki, słuchajcie. Też jest ten zbiornik dodatkowy, ale jak jest dwurotorowa sprężarka, czyli ma w środku dwa te rotory do sprężania, czyli on może na mniejszych obrotach pracować, to ma dwie rurki z boku. I to tak na pierwszy rzut oka jest widoczne. Także sprężareczka tutaj jest na pewno na plus, bardziej niż w gry. Dalej, wentylator. No niestety, gry na grzaniu wentylator huczy niemiłosiernie i koniec. Na chłodzeniu chyba coś tam może moduluje, na grzaniu, już skupiałem się na grzaniu. Stała prędkość wentylatora, tego wentylatora, a Maxa ma tak, modulowany wentylator bierze udział w pierwszej fazie odszczerniania, jeśli zwiększy przepływ powietrza i dopiero jeśli jest zwiększony przepływ powietrza i dopiero jeśli dalej się nie zaladza pompa ciepła, wchodzi w normalny tryb defrostu pracy. Ogólnie tutaj właśnie też defrost jest wspomagany wentylatorem, żeby go nie było. Ja to sobie później jeszcze poglądam. Nie wiem nawet, czy wentylator, jeśli jest kiepska pogoda, ale jakby to ująć, że pompa ciepła może zmniejszyć obroty wentylatora, przez co lamele się będą mniej szroniły, ale ta powierzchnia i tak wystarczy do jej pracy. Tak to rozumiem. Poprawcie mnie, jeśli to po prostu źle rozumiem, ale jest to przetestowane, bo Maxa ma 2 komory klimatyczne, testy i wszystkie te certyfikaty dopuszczenia na tą nową listę, także tego co wiem, może tak. I tak, także tutaj wentylator takiego kształtu, tutaj takiego kształtu. Mi się wydaje, że podobne, tutaj bardziej takie niuanse, może chodzi o hałas. Bo jednak słychać, ten jak idzie na pełnej parze, to huczy ten wentylator, jest głośny i nikt mi nie powie, że nie. Ogólnie gry to jest traktor, ale wytrzymały, jak ja to mówię. Także wentylator modulowany, to jest na plus na pewno. Tu jest stała prędkość wentylatora przy grzaniu, mówię przy grzaniu. Także dalej delikatny plus na stronę Maxy, także tu się więcej plusów jak minusów. Dobra, układ split monoblock. Split, tak jak mówiłem, gaz, wszystko jest gazowe, rura wychodzi z gazem, idzie do domu. Tutaj mamy tematy gazowe, cyk i wymiennik. To co u mnie jest wymiennik, ja mam rurowy wymiennik, a tu jest płytowy wymiennik. Jeszcze skupimy się właśnie tutaj na tym układzie już w tym momencie. Także wam tylko wychodzi woda. Tutaj macie przyłącza wodne, wszystko jest poizolowane, także warto izolować sobie wszystko, słuchajcie, dalej. I tak, pompa obiegowa, a do pompa jeszcze będzie. Temat
właśnie split monoblock, bo o pompie obogowej jeszcze tam jest temat. Słuchajcie, tutaj wymiennik jest płytowy i wymiennik płytowy, zobaczcie, tu idą takie przewoziki. Mi się wydaje, że to jest to. On jest jeszcze dodatkowo zabezpieczony kablem grzejnym, że jakby awaria była hydrauliczna, a jest prąd, to wtedy kabel grzejny pilnuje, żeby wymiennik po prostu nie zamarzł. Bo z pompy ciepła woda pewnie zejdzie, a tutaj może jeszcze coś zostać, bo ja nie wiem na jakiej wysokości. Nie, też powinno zejść, ale ogólnie jest zabezpieczony, także przy chyba plus 4 stopniach, jeśli jest wymiennik nie ma temperatury, to jest po prostu ochrona i jest grzany. Z tego co, słuchajcie, wiem, także bardzo fajnie to jest zrobione, zabezpieczone. No, monobloka trzeba jednak na zewnątrz zabezpieczać. Fajnie to jest ogarnięte. I co tam mam dalej? A nie, to faktycznie było wymiennik u mnie, znaczy ogólnie splity mają wymienniki płytowe, tylko takie oryginalne, nie? A u mnie jest rurowy przez to, że jednak przerobiony klimatyzator z Greenberg Prestige, jak wchodzi w defrost, to jest dalej klimatyzator i on wtedy na tą cienką rurkę gazową potrafi minus 25 stopni pchać gaz i powiem wam, niektóre wymienniki płytowe potrafiły tego nie wytrzymać. To jest na grupach i nikt tego nie powie. Jest tak agresywny defrost, tak idzie właśnie te minus 25, że te wymienniki po prostu się rozszczelniały. Pompa ciepła ciągła wodę, zalewało sprężarkę i tyle. Dziękuję, do widzenia. Dlatego u mnie jest wymiennik rurowy, żeby nawet, że tak powiem, przepływu nie było, to ta woda zamarznie w tych rurkach, a go raczej nie powinno rozsadzić. Także tu u mnie było względy bezpieczeństwa i spokojnej po prostu głowy przy tej przeróbce, bo wiedziałem, że ta pompa ciepła niestety, znaczy gry niestety, ale jest taki łobuz. I dodatkowo jeszcze, no niestety, wymiennik rurowy ma mniejszą sprawność. Ileś tam procent, nie wiem ile, nie wam podam. Płytowy ma oczywiście większą sprawność. Także dalej na plus dla Maxy. Słuchajcie, lecimy dalej. Dalej mamy pompa obiegowa. To ja u siebie pompę obiegową, słuchajcie, mam. Już idziemy. Pompa obiegowa jest u mnie o stałym przepływie. Może podejdziemy ogólnie do schematu. Idziemy się przejść. Kiteł idzie ze mną, co? Pogoda dzisiaj świetna, słuchajcie. Super pogoda, trackery sobie ze słoneczkiem patrzą. Auto się ładuje, bo jutro wyjazd, kolejny test baterii. Już taki spokojnej jazdy, czyli bardziej nie szukam pojemności baterii, a odległości jazdy. Dla tych co nie wiedzą, została wymieniona bateria z 17 kWh na 38 kWh w moim kangurku. I tak wygląda schemat. Jakby kogoś interesowało. Dom, czym jest ogrzewany? 160 metrów, 110 ogrzewane bezpośrednio, reszta jest utrzymywana 20 stopni, czyli maszynownia. Tak wygląda układ, że ta pompa ciepła jeszcze ciągnie bufor 900 litrów i grzeje na grzejniki. Także bardzo fajnie. Teraz pompa ciepła jest wyłączona, ale ogrzewanie też się wyłączyło, ale temat jest taki, że pracują kolektory słoneczne i grzeję najpierw zbiornik 300-litrowy z osobną pompą ciepła, a później grzeję ten bufor. Także leci, jakbym nawet uruchomił ogrzewanie, teraz będę leciał na kolektorach słonecznych, bo jest słoneczko. Ale tak, tutaj mamy, słuchajcie, pompa obiegowa do tego układu. Zobaczcie. Tutaj właśnie kończy się układ gazowy, tam jest wymiennik rurowy. Tam jest 16 metrów, bo to jest taki wymiennik, taka rura w rurze wstawione. I tutaj mamy układ po prostu przypięty, czyli tam z wymiennika idzie ciepła, a tutaj jest pompowana zimna, że tak powiem, na zbiornika. Pompa obiegowa jest ustawiona na przepraszam, przepływ 1100 litrów. Przy tym było najlepszy COP, najlepsze kilowaty. Ciepłomierz rzeczywiście jest w układzie, żeby to wszystko sprawdzać. Układ jest monitorowany przez liczniki Zamela, także w supli wszystko jest monitorowane. Oczywiście filtr w układzie mamy, separator magnetyczny, siatkowy. W układzie wodnym tak samo tutaj na centralne też separator magnetyczny, siatkowy, bo pompy ciepła nie lubią syfu w układzie. I tak to się po prostu, słuchajcie, kręci w kółko. Teraz tutaj będzie tylko monobloki, zamiast tutaj linii gazowej będzie linia wodna z tamtej strony, bo pompa ciepła będzie tam zamontowana.
Także tutaj jest pompa ciepła o stałym przepływie, nie ma żadnej mowy o modulacji i raz to jest dobrze, raz to jest niedobrze, bo jednak idziemy, znaczy już powiem, Maxa ma PWM pompę ciepła, czyli tam jest modulacja przepływu. Ono sobie przepływ ustala cały czas do parametrów, do delty i no, żeby wyciągnąć jak najwięcej po prostu na tym wymienniku, co on tam widzi, i szuka najlepszego przepływu, żeby po prostu osiągnąć najlepsze parametry. I tutaj pompa obiegowa była, nie wiem, firmy nie ma, czyli Maxa ma swoje pompy obiegowe, nic nie jest na niej napisane ogólnie, ale jest PWM, także elegancko. O, tu przy okazji zawór jeszcze macie 6 bar, jakby coś się na instalacji podziało, to też wywali tutaj, jakby ktoś sobie zapomniał na instalacji dołożyć, także jest zabezpieczone, żeby tutaj wymiennika nie wysadziła nic. I coś miałem mówić, ale zapomniałem, ale połączę sobie, za chwilę przypomnę. Dobra, pompa obiegowa Gry tak. Gry ma 2 zawory rozprężne V. Z tego co się dowiedziałem, to po prostu jeden jest tak normalnie, a drugi jest do trysku par. I tak mówili, że jednak te zawory, ten dotrysk pary to już tak na siłę jest jeszcze wyciągnięcie energii i no to jest mniej, że tak powiem, skuteczne, no ale jest, tak jest zrobione i koń jest, że daje radę ogólnie bez problemu. Tutaj jest jeden zawór rozprężny, on gdzieś tam jest, ja już tutaj nie wnikałem aż tak głęboko i normalnie to wszystko ma działać, ale chyba dopis miałem, tak? Momencik. Jeden elektroniczny zawór rozprężny sterowany temperaturą i ciśnieniem. To chyba wszystkie tak są sterowane, ale ja nie jestem tutaj jakimś specjalistą kompletnie. Dalej. Wersja KA właśnie, podgrzewana taca ociekowa podczas odświeżania, podgrzewany skraplerz awaryjnie, gdy wody, no to co mówiłem właśnie, skraplerz, czyli to jest wymiennik płytowy, on jest awaryjnie podgrzewany i podgrzewana taca. Taca podgrzewana jest w jednym i tutaj też jest taca podgrzewana, widzicie, tu idzie kabel grzejny, tu i tu, tylko jest taka konkretna różnica, to bardzo mocna różnica. Gry od +4 albo od +5 zapina ten kabel i on grzeje, nieważne czy pompa działa, nie działa, czy chodzi defrost, czy coś, 150 W żre cały czas, dlatego u mnie jest wypięty, bo tutaj jest tyle otworów na dole, wszędzie w koło, że nie ma problemu. 3 lata defrostów, zalodzona błatana, śniegiem zasypana, nic nie było problemu. W Maxie, tak jak u mnie w Rotenso, jest zrobione to tak jak ma być, czyli grzanie tacy uruchamia się wtedy tylko, kiedy jest defrost. Ja to widzę po Rotenso, ja to widzę na podlicznikach, kiedy już się defrost kończy, kiedy to wchodzi, a kiedy są po poborach, ogólnie, nie? Bo tutaj 150 W, słuchajcie, to sobie policzcie, to macie ile? 3 kWh na dobę? Kurde, to jest masakra, to jest 6 kW energii cieplnej, jakby przy najgorszym COP, a 9 przy COP3. To masakra, to u mnie falownik hybrydowy tyle energii pobiera, jak już musi pracować. Także no, dalej na plus dla Max. I tak, lista się, słuchajcie, skończyła, ale z tego co sobie przypomniałem, to tak. To jest split i on nie ma grzałek żadnych dodatkowych i z buforem pracował bez problemu. To jest monoblok i często monobloki mają grzałki. Ten monoblok nie ma grzałek. Nie ma grzałek i ma dać radę bez tych grzałek. Kurde, wiatr wieje, nie wiem czy będzie mnie słychać. Nie ma grzałek i ma bez nich dać radę. Ona tak ma sobie wszystko poogarniać, że właśnie ma dać radę. U mnie dodatkowo bufor też jest zabezpieczony. To wszystko jest tak, że jeśli z bufora wychodzi już 34 stopnie, bo ja przypominam, że będę grzał tym na 35 stopni, stała temperatura, bo pompa cię pogrzeje, tylko centralne ogrzewanie i działamy w tak 35-37 mniej więcej, ale średnio leci 35 stopni. Jak z bufora woda płynie poniżej 35 stopni, 34 przepraszam, to odcina pompę biegową na dom. Także nawet jakby troszeczkę gdzieś ją coś zabolało,
to po to są u mnie 2 klimatyzatory, żeby właśnie jeszcze dogrzewać. Ale jak ta zima już pokazała, to u mnie klimy praktycznie nie działają, oprócz tej z tyłu, bo ta jest na parterze, a sterowany dom jest z piętra. No i tam musi dogrzewać parter, jeśli się na piętrze wyłączy, bo nie dość, że okno na południowy zachód, to wszystko w karton gipsie, także pomieszczenie pasywne. Także teraz sobie 2,6 kW tam pyrka i u dziadka grzeje dziadka, żeby nam nie marzł. I tak, co jeszcze? Słuchajcie, sterowanie. Sterowanie gry jest zrobione przeze mnie, wymyślone, znaczy zrobione, no wyciągnięta jest elektronika po prostu z jednostki wewnętrznej. Jeszcze trzeba by dorobić styczniki do pomp obiegowych, inne rzeczy, także po ustawie to wszystko, czujniki też powymieniać. Po prostu custom jest kombinowane. Tutaj sterowanie macie oczywiście oryginalne. Podstawowe to jest taki sterowniczek tutaj także to już wszystko dowiemy, ale ja mam wersję rozszerzoną i u mnie będzie właśnie taki ładny wyświetlaczek i będzie właśnie taki regulator EcoMax systemu ogrzewania i chłodzenia. Z tego co wiem, ten regulator jeszcze może ogarnąć dodatkowo piec gazowy, peletowy, kolektory solarne, także jest tutaj, że tak powiem, moc i są możliwości. Ja standardowo lubię każdy układ mieć na osobnym sterowaniu i najlepiej, żeby było analogowe, nie połączone z żadnym Wi-Fi z innymi rzeczami, po prostu zasilanie i tyle. I to nawet bez prądu, jak się pojawi i wróci, to wszystkie parametry mają wisieć, dlatego takie sterowniki mam, jakie widzieliście, bo one są niezawodne. Słuchajcie, chyba tyle. A jeszcze może tutaj pokażę, bo akurat mam pozwolenie na... Kitka, jest i drugi pomula. No chodź, Kicia, chodź. No twój brat gdzieś tam chodzi. No dzisiaj z kotkami. Już momencik, Kitu, gdzie idziesz? Chodźcie, bo żeście pół zimy w domu przysiedzieli. Jeszcze tak. Tam nie będę otwierał, bo tam jest wszystko pod prądem. Poskładam i trzeba włączyć z powrotem. Woda stoi. Zobaczcie, woda stoi. Dlaczego woda stoi? Bo pompa ciepła krzywo stoi i nie ma odpływów. Także tu trzeba coś podstawić, jak mi zamarznie. Znaczy z drugiej strony zamarznie, to się niby nic nie stanie, ale jednak już trzeba zwrócić na to uwagę i postawić ją równo. Tutaj mamy wewnętrzną całą elektronikę. Mnie interesuje tyle. Mnie tutaj obchodzi faza. Tu mamy jeszcze dodatkowo bezpieczniki 20A topikowe wstawione. Uziemienie, neutral. Macie neutral, faza i 2 przewody, jeszcze nie wiem dokładnie gdzie. Właśnie do tego sterownika. 2 przewody. Tyle. Tak naprawdę. Resztę jest, to jeszcze można dużo czujników pobocznych podłączać i innych takich rzeczy. Ale jeśli ja będę używał tylko do centralnego ogrzewania, nie będę sterował żadnymi zaworami 4-drogowymi, 3-drogowymi i innym wszystkim, to tylko 2 przewody, przewód MODPAS do masła, jak to się nazywa, ja tego na tym się nie znam. I tutaj kto to przyszedł? No, jesteście. I słuchajcie, i tylko tyle wystarczy tak naprawdę. Klima się wyłączyła. Także, no co tu więcej powiedzieć? Pytajcie w komentarzach. Jest fajnie to, powiem wam, poupychane ile się dało. Jak mówię, dlatego taka garbata, bo całą elektronikę trzeba było na górę wstawić, a to wszystko z boku. I też tam zasilanie, powrót jest na odwrót. Tu chyba nawet na osłonie gdzieś napisane, nie wiem gdzie ja tą osłonę położyłem, a tu jest, in, out. I mówili z Maxem mi mówili, że potrafią instalatorzy pomylić, bo przeważnie wyjście jest na górze, a zasilanie na dole, ale pisze to jak byk, no to bez przesady. Także no ja jestem ciekaw naprawdę, jak się to spisze. Teraz tydzień ma być ciepło, to powinienem to wszystko zamontować i może jeszcze zobaczę jakiegoś mrozu. A bardziej mnie nie mróz interesuje, tylko właśnie to 0, plus, minus, jak ona się wtedy będzie zachowywać w tych najgorszych warunkach, kiedy jednak te defrosty są najczęstsze. Z mojej strony, słuchajcie, chyba tyle. Także chciałem to jeszcze zrobić właśnie takie porównanie, zanim zacznę montować, bo później by trzeba biegać tu, tam, z pompy do pompy, a to nie ma sensu. A tak, powiem wam, sam byłem ciekaw, wy pewnie też. Czyli co?
Szczęścia, zdrowia, ja się biorę za montaż i lecimy z tematem dalej. Trzymajcie się ciepło.